Kilka dni temu minęło 62 lata od zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. Kto zabił prezydenta Johna Kennedy'ego? To jest analiza, odpowiedź w świetle ekonomicznych teorii. 22 listopada 1963 roku, Dallas, Teksas. Słoneczny dzień, wiwatujący tłum. Przez Dallas przemierza limuzyna prezydencka. Dochodzi godzina 12:30, Dealey Plaza. Padają oficjalnie 3 strzały w 8 sekund. Chaos, krzyki. Ameryka zastyga w niedowierzaniu. I niemal natychmiast lansowana jest teoria prosta, niezmącona, rzekomo niepodważalna. Jeden człowiek, jedna broń, jeden niewiarygodny czyn. Lee Harvey Oswald, samotny zabójca. Ale im głębiej analizujemy dostępne publicznie dowody, sieci wywiadowcze, polityczne rywalizacje, motywacje i nakładamy na to teorię zachowań strategicznych, tym bardziej ta teoria kruszeje. W tym filmiku badamy zamach na Kennedy'ego przez pryzmat teorii gier, logiki strategii pod presją w konflikcie interesów, teorii wyboru publicznego, jak instytucje naprawdę działają, że tam pracują ludzie homo economicus, którzy decydują, funkcjonują z uwzględnieniem przede wszystkim swoich oczekiwań, zamiarów, interesów i teorii grup interesów Mancura Olsona. Jak małe grupy zdobywają ogromną władzę, nieproporcjonalną, czy wręcz odwrotnie proporcjonalną do wielkości grupy. Model, który tu tworzymy, może wyjaśnić nie tylko to, kto mógł zabić prezydenta Kennedy'ego, JFK'a, ale i dlaczego prawda pozostała ukryta już przez ponad 60 lat, a ewentualnych krytycznych analityków i komentatorów nazywa się pogardliwie zwolennikami teorii spiskowych. O 13:50, czyli już niecałe 90 minut po zamachu, policja w Dallas aresztuje 24-letniego Lee Harvey'a Oswalda. Ten twierdzi, że jest niewinny, utrzymuje, że został wrobiony, prosi adwokata, odmawia przyznania się do winy. A potem, w sytuacji, która przeczy standardom, całej praktyce śledczej, zostaje zamordowany, zanim zdąży cokolwiek zeznać. 24 listopada niejaki Jack Ruby, właściciel klubu nocnego o podejrzanych powiązaniach z mafią, strzela do Oswalda w piwnicy komisariatu policji w Dallas. Na żywo w krajowej telewizji mija mniej niż 48 godzin pomiędzy aresztowaniem Oswalda a jego śmiercią. W teorii gier to nie tylko podejrzane, to podręcznikowe. Gracz najwyższego ryzyka, najbardziej skłonny do zdrady, najmniej lojalny, posiadający najbardziej niebezpieczne informacje, zostaje usunięty, zanim zostanie przesłuchany. To stabilizuje ten system. Jeśli Oswald bowiem naprawdę działał sam, zabicie go nie ma sensu. Jeśli Oswald był częścią czegoś większego, świadomie lub nie, jego eliminacja oczywiście miała sens. Jeśli ktoś miał motyw i możliwości, by poznać prawdę, był nim Robert Kennedy, brat prezydenta i prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, który miał dostęp do akt ludzi CIA, FBI, wywiadu wojskowego, systemów łączności Białego Domu i niemal natychmiast zwierzył się najbliższym współpracownikom, że to mogła być CIA. To nie była jakaś jego paranoja, to była kalkulacja. Generalnie RFK Robert Kennedy rozważał 3 główne możliwości. Związek Radziecki lub Kuba. Oswald mieszkał w Rosji, miał rosyjską żonę, dezerterował, odwiedzał kubańską ambasadę, publicznie bez ogródek wyrażał poglądy marksistowskie, ale analizy wywiadu szybko wykluczyły udział obcych państw. Brak było oznak przygotowań, koordynacji lub wcześniejszego zbierania informacji i uprzedniej wiedzy o planowanym zamachu. Po drugie, rozważał mafię, bo uderzał w zorganizowaną przestępczość jako prokurator generalny, więc mafia miała motyw, żeby zamordować jego brata, prezydenta też, ale nie miała zdolności wpływania na agencje wywiadowcze, kontroli nad Secret Service, dostępu do tras prezydenckich, możliwości ukrywania dowodów przez 6 dekad. Te wszystkie warunki musiałyby się spełnić. Tak więc dla RFK wyjaśnienia mafijne były niewystarczające, nieprawdopodobne.
No i trzecia teoria CIA, ale nieformalnie, nie cała CIA, bo to oczywiście niemożliwe, ale mały, izolowany segment w lub wokół agencji, zachowujący kompartmentalizację, czyli takie wyspecjalizowanie i nieprzechodzenie treści informacji tam, gdzie nie trzeba. Ludzie z doświadczeniem, motywem i niechęcią, znaczy to może mało powiedziane, jakąś nienawiścią do prezydenta, po fiasku Zatoki Świń, cięciach budżetowych, dymisji najwyższych szefów CIA, ruchach prezydenta w stronę łagodzenia zimnej wojny i relatywizowania komunizmu, presji, by zakończyć wojnę w Wietnamie. No i Robert Kennedy poprzysiągł, że ponownie otworzy wszystkie akta, wszystkie archiwa. Uważał, że tajemnica jest tam skrywana, właśnie w aktach CIA. I planował to zrobić po zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 1968 roku. No nie dożył tego dnia, zginął też od kul zamachowca. Aby zrozumieć logikę ewentualnej konspiracji, sięgamy do logiki działania zbiorowego Mancura Olsona, który dochodzi do następujących wniosków. Duże grupy nie mogą koordynować działań wysokiego ryzyka bez przecieków. Motywacje w takich grupach się rozpadają, koszty są gigantyczne, korzyści rozmyte. Natomiast w małych grupach, małe grupy mają silne wspólne motywy, wysoka pensja, inne przywileje branżowe, to tu w tym przypadku, nie wymagają szerokiej współpracy, potrafią wymuszać lojalność, utrzymują tajemnice, działają szybko i precyzyjnie. To idealnie współgra ta teoria małych, dobrze zorganizowanych grup interesów, które już też przywoływaliśmy przy okazji analizy innych spraw kryminalnych. I właśnie ta teoria małych, dobrze zorganizowanych, skutecznych grup interesów współgra z teorią public choice, teorią wyboru publicznego, która bada, jak biurokraci, funkcjonariusze wywiadu, polityczni nominaci, wojskowi realizują własne interesy. Dążenie do władzy, do maksymalizacji budżetu, do zwiększania reputacji i wpływów. JFK, prezydent Kennedy, zagrażał temu wszystkiemu. Więc jeśli istnieli spiskowcy, optymalna liczebność grupy to została wyliczona w teorii gier. Jak ktoś będzie zainteresowany, to te wyliczenia mogę udostępnić. To taka optymalna liczba osób w takiej grupie, w takim spisku, to 4-5 osób. I wszystkie te osoby mają motyw i możliwości. Wszystkie muszą mieć i motywy, i możliwości. I taki model teoretyczny wskazuje na ludzi, których realne, faktyczne role pasują do tego schematu. Może to być więc po pierwsze Alan Dulles, były dyrektor CIA, zwolniony przez prezydenta Kennedy'ego za klęskę operacji w Zatoce Świń, nie tylko za to, a za tę klęskę zresztą wzajemnie się oskarżali, obwiniali. Ten jako pierwszy. Po drugie James Angleton, szef kontrwywiadu CIA, pozostał w CIA po dojściu Kennedy'ego do władzy. Mistrz operacji tajnych i ponoć paranoik. Po trzecie generał Charles Cabell, zastępca dyrektora CIA, zwolniony przez prezydenta Kennedy'ego. I jego brat Earl Cabell, burmistrz Dallas, powiązany z wywiadem. No i jako piąta osoba jakiś X, nieznany koordynator operacji, ale to oczywiście te 5 osób wskazane są nieprzypadkowo, ale to nie jest oskarżenie, to model strukturalny. Minimum aktorów potrzebnych do uzyskania maksimum efektu w milczeniu. Na marginesie w tle słychać rozmowy policjantów z tego dnia w Dallas. Generalnie można powiedzieć tak, spiski zawodzą, bo ludzie mówią, ale małe spiski odnoszą sukces, bo każdy członek zna pozostałych. Zdrada jest śmiertelnie niebezpieczna, albo po prostu, tak jak tu, nieopłacalna. Nagroda za milczenie właśnie wysoka, koszt zdrady katastrofalny, lojalność jest wymuszona zależnością. I powstaje dzięki temu równowaga nasza. Nasze equilibrium. Nikt nie poprawi swojej sytuacji, mówiąc. Milczenie staje się strategią dominującą. System się stabilizuje. Ponad 60 lat milczenia jest statystycznie nieprawdopodobne w dużej konspiracji, ale dla takiej mikrokomórki złożonej z 4-5 osób
szkolonych w utrzymywaniu tajemnicy, a przede wszystkim mających motyw, żeby tę tajemnicę utrzymać. To nie tylko możliwe, ale przewidywalne, prawdopodobne. Natomiast narracja o samotnym strzelcu to łańcuch cudów o niskim prawdopodobieństwie. Strategicznie można powiedzieć, że to jest domek z kart. Oswald miał oddać 3 strzały, w tym 2 celne, 1 śmiertelny w 8 sekund. Tanim, słabo utrzymanym karabinem z niewiarygodnego, złego położenia, niewygodnego, do poruszającej się limuzyny. Snajperzy Marines, agenci FBI i wojskowi rekonstruktorzy wielokrotnie mieli z tym problem, żeby powtórzyć wyczyn Oswalda. A przy tym Oswald był strzelcem przeciętnym. Potwierdzają to jego akta. No i teoria gier nazywa to węzłem o niskim prawdopodobieństwie. Do tego dodajmy teorię Magic Bullet, magicznej kuli, która przeczy logice. Strzał, który miał trafić Kennedy'ego i siedzącego przed nim gubernatora Connally'ego, wymagałby 1 pocisk, trafił, zmienił kierunek kilka razy, wywołał wiele ran i wyszedł niemal nienaruszony. No i do tego dochodzi jeszcze jego miejsce pracy i mieszkania, które znajdują się na trasie przejazdu, które i ten miejsce zamieszkania i pracę mniej więcej w tym czasie, kiedy musiała być już znana trasa przejazdu Kennedy'ego przez Dealey Plaza, mniej więcej w tym czasie Oswald uzyskał to mieszkanie i właśnie mniej więcej w tym samym czasie i mieszkanie i tę pracę. Tak więc mieszka przy trasie, pracuje właśnie w magazynie książek Texas School Book Depository, ma idealną pozycję i znajduje się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, w idealnym miejscu i w idealnym czasie do tego śmiertelnego strzału. A proszę Państwa, kto współkoordynował logistykę w Dallas? Burmistrz Earl Cabell, powiązany z wywiadem, brat zwolnionego przez JFK'a generała Cabella. Zbieg okoliczności oczywiście możliwy, ale nagromadzenie zbiegów okoliczności sugeruje planowanie, koordynację. No jeszcze w logice teorii wyboru publicznego Oswald nie ma ani motywu ekonomicznego, ani politycznego. W teorii public choice właśnie, wyboru publicznego, ludzie działają w oparciu o motywację. Pieniądze, władzę, prestiż, wpływy, ochronę instytucjonalną. Oswald właściwie nie posiadał żadnej z tych motywacji. Nic nie zyskuje, wszystko traci. Nie pasuje do profilu racjonalnego, samotnego zamachowca. Przyjmując, że był niezrównoważony, to jedyne wytłumaczenie, to i tak zbyt wiele rzeczy musiałoby pójść idealnie, aby wersja samotnego strzelca miała sens. Strzelec musi działać perfekcyjnie, broń musi działać perfekcyjnie, pościsk musi zachowywać się nie tyle perfekcyjnie, co nienaturalnie. Policja musi popełniać błędy, Ruby musi mieć też jakiś niezwykły dostęp do lokali policyjnych. I taka narracja musi przetrwać ponad 60 lat, bez załamania już teraz. Tak więc to jest łańcuch o niskim prawdopodobieństwie i wysokiej zależności. Takie łańcuchy prawie nigdy nie powstają naturalnie. Są planowane i koordynowane. Jeśli zamach obejmował więcej niż jedną osobę, kto mógł to zorganizować? Nie cała CIA, jak już sobie powiedzieliśmy, za duże ryzyka, nie całe wojsko, przecieki byłyby natychmiastowe, nie mafia, brak możliwości technicznych i nie obce rządy, wywiad temu zaprzeczył. I pozostaje więc właśnie mała, wyizolowana, dobrze zorganizowana grupa w lub obok struktur wywiadu CIA z osobistymi urazami, nienawiściami, motywacją, dostępem i umiejętnościami. Ludzie, którzy zostali zwolnieni przez Kennedy'ego, czuli upokorzenie po Zatoce Świń, czy nienawiść do niego, uważali Kennedy'ego za zbyt miękkiego wobec komunizmu, sprzeciwiali się wyjściu wojsk z Wietnamu, obawiali się utraty władzy. To idealnie pasuje do grup interesów Mancura Olsona, teorii public choice, i równowagi nasza. Nie wielki spisek, ale mikrokomórka o makrowpływie. Cały model, teoria gier, public choice i grupy interesów Olsona tworzy spójny obraz.
Mała, silnie zmotywowana grupa z dostępem, z możliwościami, potężne zachęty do milczenia w postaci choćby dożywotniej garzy z pracy w CIA, równowaga nasza, mówienie szkodzi każdemu, eliminacja Oswalda jako zabezpieczenie operacji. No i w tej teoretycznej przynajmniej perspektywie zamach na JFK, a na prezydenta Kennedy'ego nie wygląda jak chaotyczny czyn samotnego szaleńca, ale jak przemyślana, zdyscyplinowana operacja. Aby podkreślić siłę teorii, wskażmy jeszcze raz twórców. To są profesorowie, laureaci Nagrody Nobla. John F. Nash, twórca równowagi Nasha właśnie. Nagroda Nobla w 1994 roku za teorię gier. James McGill Buchanan, pionier teorii wyboru publicznego. Nagroda Nobla za tę teorię w 1986 roku. No i Mancur Olson nie zdążył dostać Nobla, zmarł w 1998 roku. Autor teorii grup interesu, kluczowej w analizie zamachu. I prace tych trzech profesorów to nie abstrakcje, to narzędzia do analizy realnych sieci władzy i tajnych wydarzeń. No więc co mówi nam ta teoria gier i pozostałe, wyboru publicznego i grup interesów? Nie tyle kto pociągał za spust i nie tyle które osoby faktycznie działały, ale że oficjalna historia, oficjalna teoria wymagałaby, żeby była prawdziwą, żeby się mogła ziścić, zbyt wielu cudów. Ten model narysowany właśnie przez te trzy teorie małej grupy żadnego cudu nie wymaga. A w świecie wywiadu zbiegi okoliczności często są przykrywką. Cisza to waluta. Prawda jest ukrywana, motywacje rządzą działaniem. Najmniejsze grupy tworzą największe efekty. To tu straszny wynik. Zamach na prezydenta Kennedy'ego, widziany przez zimną, racjonalną logikę strategii i motywacji, wygląda nie jak czyn samotnego, chorego człowieka, lecz jak decyzja. Efekt kalkulacji małej grupy ludzi z motywem, środkami, sposobnością, nienawiścią do Kennedy'ego. Ta ich straszna decyzja zmieniła historię Ameryki. Wciąż jest ukryta w cieniu 1963 roku i nawet po ponad 60 dekadach pozostaje największą nierozwiązaną grą. Choć może właśnie teraz tego dokonaliśmy. Rozwiązaliśmy tę tajemnicę. Podsumowując, zamach na prezydenta Kennedy'ego to w pewnym sensie, jakkolwiek to nie zabrzmi, ale gra strategiczna, w której oficjalna wersja o samotnym strzelcu jest najmniej przekonująca. Zachowanie Oswalda, jego przede wszystkim zaprzeczenia, nieprzyznanie się, brak motywu i szybkie zabicie przez Rubiego wygląda bardziej na eliminację potencjalnego świadka niż działanie przypadku. Robert Kennedy, brat prezydenta, prywatnie nie wierzył w Oswalda jako jedynego sprawcę, odrzucał udział ZSRR, Kuby i mafii, skłaniając się ku hipotezie małej frakcji związanej z aparatem wywiadowczym Stanów Zjednoczonych, która miała motyw po konfliktach wokół Kuby, CIA, Wietnamu. W oparciu o teorię grup interesu dochodzimy do konkluzji i pozostałe teorie, że tylko bardzo mała, ściśle powiązana ze sobą, o ścisłych powiązaniach członków tej grupy, tylko taka mała grupa mogła przeprowadzić operację i zachować milczenie przez dziesięciolecia. Duże organizacje są zbyt nieszczelne. Wersja o Oswaldzie wymaga wielu mało prawdopodobnych zbiegów okoliczności, a wersja o małej grupie wymaga jedynie dostępu, umiejętności, ciszy. Dokładnie tego, co w tej historii najbardziej rzuca się w oczy w świetle teorii gier, public choice, grup nacisku. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago.
Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States. To była ekonomia w jednej lekcji. Sprawy kryminalne w świetle ekonomicznych teorii. Dziękuję i do usłyszenia. Proponuję subskrypcję kanału, aby dołączyć do innych, wielu już subskrybentów, którzy nie przeoczą kolejnych filmów. Jeszcze w grudniu bieżącego 2025 roku planuję przedstawić sprawę Iwony Cygan w świetle ekonomicznych teorii, a dla kandydatów z kolei na doradców podatkowych przedstawić opracowania części z części ustnej egzaminu dotyczącej CIT lub VAT. Tak więc zapraszam na mój kanał Ekonomia w jednej lekcji.